Siema. Cześć. No i dobra, Chadiners zabiera teraz naczepę i będziemy ładować. Zobaczcie w ogóle jaki tutaj załadunek jest. Mamy cysternę potężną, 2800 litrów plus generator. Chadiners zabiera się teraz z naczepą, ma tam HDS-a na Western White Star i jedziemy uruchomić jedną fabrykę, prawdopodobnie od produkcji desek, ale nie jestem pewny. Tak czy inaczej moim celem teraz jest uruchomić wszystkie magazyny i wszystkie możliwe fabryki, jakie są dostępne tutaj na Karolinie Północnej, tak żeby jak najszybciej dostarczać ładunki. I widziałem, że w niektórych miejscach po prostu nie ma jak dostarczyć nawet danych rzeczy. Teraz zastanawiam się jak pojedziemy, Chadiners, bo możemy jechać tak jak teraz przyjechaliśmy od garażu, gdzie droga jest lepsza. Albo możemy pojechać krótszą drogą, ale trochę gorszą, ale widzę, że już nie opłaca się jechać tam dookoła, więc pojedziemy sobie tutaj może i tu tą drogą. Ona nie jest jakaś tragiczna, ale no, zajmuje, na pewno dla mojego auta zajmie dużo czasu, bo ono nie jest aż takie potężne jak wygląda. Możesz oczywiście prowadzić, bo jesteś szybszy. Widziałaś jak tam punkty wyznaczyłem, nie? Widziałem. Dobra, jedź sobie pierwszy. I do tego zadania trzeba dostarczyć, na razie pokazuje nam deski i pustaki, ale trzeba będzie do drugiego etapu dostarczyć generator, no i paliwo do niego. Jestem ciekawy właśnie, co tam się będzie tworzyć, a zaraz się pewnie dowiemy. O kurde, ale uciekłeś. No, aż troszkę spuściłem z gazu. Teraz musisz chyba w prawo. No ten Western White Star jest dobry, ja go ostatnio często używam. To jest jedna z takich pierwszych ciężarówek mocniejszych, które się zdobywa, nie? No. Ale ona naprawdę robi robotę. Ale cię tam rzuciło. No. Widziałem. Fajnie to wyglądało. Dobra. I tam będzie trzeba załadować deski. Ja tam kiedyś je zostawiłem, bo byłem przy okazji w jednym miejscu, gdzie te deski są. Tam z takich budynków, które są w trakcie rozbiórki. I przywiozłem je akurat przez miejsce, które będziemy przejeżdżać. To jest takie skrzyżowanie torów z drogą. I poprosiłem Chadinersa, żeby wziął sobie HDS-a z ciężarówką siodłową. Teraz w prawo, nie? Tutaj przez elektrownię możesz przejechać, bo jest tu asfaltowa droga ładniejsza. A, dobra. No i on jak sobie tu załaduje, to jeszcze starczy mu miejsca na pustaki. A czekaj, bo my pustaki musimy tutaj z jednej bazy zabrać. I chyba z tego płaskiego obszaru właśnie, gdzie jesteśmy teraz. Musisz spojrzeć na mapę, bo Dobra. ja chyba zapomniałem o tym drobnym szczególe. Okej. Zaraz do portu. Albo... Dobrze, a tutaj wcześniej co jest do zabrania? Ja tu mam, że tak powiem, trochę ładunków. To jest moja super ciężka naczepa. A na niej są te deski. dechy są na niej, tak, dobra, i się pokazuje. No to trochę źle wyznaczyłem, bo moglibyśmy faktycznie do tego zalanego portu zajechać, ale po prostu się cofniemy i też będzie dobrze, nie? Tak No jest, widzisz, zapomniałem o tym, że musimy jeszcze stąd pustaki zabrać, ale dobrze, że przypomniałem sobie teraz. Nie ma źle, poradzimy sobie. Już wyznaczam trasy. Jak coś to paliwo mam, także Możemy luźna jeździć. guma. Pewnie. Trochę źle zjechałeś, ale możesz tutaj w lewo jeszcze skręcić. Dobra. Bo to jest właśnie tak nieintuicyjnie trochę. Na mapie patrzysz, że jest droga, a to jest taka jakby druga, bardziej ścieżka niż droga. I pewnie jest lepsza jeszcze. No, jest przejezdna na pewno. Big Ben raczej sobie poradzi, jak gdzieś się nie zdusi. O dobra, już się zaczyna dusić. Dawaj Big Ben. Aha. Ja nie mogę, on nie radzi sobie ze swoją własną wagą. Wyprzedzaj, bo mi to trochę zajmie, akurat ty już zdążysz obrócić. Niepotrzebnie wyrwałem tak do przodu.
Dobra, mam zrobiłem ci miejsce. No. Muszę Chyba- biegać z tego błota. Chyba się przeciśniesz, nie? Ty masz opony tylko terenowe, prawda? Tak. Nie masz błotnych tam, no. Niepotrzebnie się wepchałem ci tutaj przed szereg. Dobra, trudno. Ale w ogóle ciężkie błoto tutaj było. Mm. Jedno No, z czasami ludzi. się właśnie zdarzają. Tego błota nie ma tutaj dużo, ale czasami się zdarzają właśnie takie, o, jak tutaj, miejsca, nie? Dźwięk ten Big Ben ma naprawdę świetny, ale... ta moc, a raczej jej brak. Straszne. Wiesz, przez to błoto Big Ben przejdzie normalnie, ale... gdzieś tam pod górkę, jak trochę tylko jest, to on już od razu się dusi. Czekaj, spróbuję cię tu wspomóc. No spróbuj, bo kamień się zablokowałem. O, właśnie. No, jego zaletą są te wielkie koła, nie? Zresztą, kurczę, nawet mimo tej słabej mocy mi się strasznie podoba ta ciężarówka, ale przeważnie wykorzystuję ją jako właśnie cysterna, bo może zajebiście dużo paliwa naraz wziąć i jeszcze coś przyczepić, nie? No, taka duża cysterna. Fajno, bo 2800 litrów, a najgorsze jest to, że jak chcesz wziąć cysternę wody, to cysterna wody może być tylko ta malutka 1800 litrów. To najgorzej. Dobrze pojechaliśmy? Dobrze pojechaliśmy, okej. To jest taki mostek. I co, jechać tam z tobą, czy poczekać tutaj gdzieś na skrzyżowaniu? No słuchaj, jak wolisz. Ja bym tutaj Może- zostawił tylko ten generator i pojadę z tobą, bo paliwa mamy dużo to. O, widzę jak jedziesz, no. O, ja się akurat zapatrzyłem jak jedziesz i się rozwaliłem. Fajnie to wygląda, ta naczepa, tak jakby siodło było za wysoko? Nie wiem, takie wrażenie miałem. Śmiesznie to wyglądało. Wiesz co, zastanawiam się, czy jest sens, żebym za tobą jechał, bo zanim ja cię dogonię, to ty już będziesz z powrotem. Całkiem możliwe. Ale spróbuję, bo może gdzieś ci tam na błocie pomogę. Jest tam błoto przed tym, przed tą właśnie fabryką? Jest tam. Przed danym portem. No. To tam możesz się zakopać, ale nie będziesz miał ciężkiego ładunku, to może nie będzie tak źle. Ja na przykład nie przepadam za ciężarówkami zmodowanymi w SnowRunner, dlatego że często są one niezbalansowane. No też nie lubię, chyba że podoba mi się jakoś akurat z wyglądu. No, wiadomo, że można sobie wziąć na przykład jakiegoś zwiadowcę i tam pojeździć, czy tam jakąś ciężarówkę fajną i się pobawić, ale przeważnie są one zbyt OP i jak chcę sobie przetestować jakąś zmodowaną mapkę, pojeździć sobie, pobawić się na niej, to spoko, nie wziąć jakąś taką ciężarówkę. Zresztą w rzeczywistości też używają takich hardkorowych pojazdów z kołami ogromnymi na jakiejś tam Antarktyce czy coś takiego, nie? Które są dużo bardziej zaawansowane niż to, co mamy w SnowRunner. I niektóre te mody są uzasadnione, ale przeważnie ludzie robią te mody tak OP. Mi się to nie podoba. A tutaj jednak twórcy dbają o to, żeby wszystkie te ciężarówki i pojazdy miały swoje plusy i minusy, nie? A jak pobierasz jakiegoś moda, to możesz mieć na przykład zbiornik w cysternie na 200 000 litrów i ty jeździsz takim zbiornikiem, prawda? Albo samochód ma ileś tam milionów koni i nigdzie się na niczym nie zatrzyma i ma koła większe, wiesz, od samochodu, nie? I tak robią. No tak niektórzy lubią grać, no. Moim zdaniem gra się wtedy dużo szybciej nudzi, jak nie masz takiego wyzwania. I sam przez to przechodziłem w Spin Tires, bo tam się dużo bawiłem modami. A gdzie ty pojechałeś? A ty już zabrałeś, okej. Ja cię szukam tu. Tam. Ten już z powrotem jedzie. Spin Tires dużo się modami bawiłem i wiem, że zajebiście szybko mi się gra znudziła. Nie wiem, czy spędziłem tam 100 godzin nawet. Na Speed też była inna rozgrywka w ogóle, ja troszkę. No, bo tam nie było specjalnie co robić, tylko transportowałeś sobie te kłody i nie wiem, czy tam coś jeszcze było do roboty. No właśnie nic. No, tylko Mój garaż tam blokować. Tak. Potem był Mudrunner
też I w, był w kłody, Madlanerze też mogłeś sobie coś tam więcej porobić. Już nie chyba jakieś tam budowanie mostów z kłód było i tak dalej. Ale to jest i tak mała zawartość w stosunku do tego, co można robić w SnowRunner. SnowRunner No, jest 1000 razy SnowRunner lepszy, no. To jest taki perfekcyjny sequel, no. taki naprawdę też dobry. Tak zauważyłem, że chyba popychanie daje lepsze efekty niż ciągnięcie na lince. Tak jak ostatnio żeśmy robili, nie? Myślisz? Możliwe, no. Bo coś mi się wydaje, że się z synchronizacją coś gliczuje i gra wtedy u ciebie jakoś źle kolizję może odbiera. Tak mi się wydaje, no nie wiem, nie? Tak jak na przykład była ta sytuacja z holowaniem tego MTB z wody, pamiętasz? Mhm. Jak cię To tak po prostu wtedy musiałem- szarpnęło, nie? Po prostu musiałem użyć swojej chyba tej... Ale jak używałem zwykłej wyciągarki, wiesz, na wyciągarkę na siłę wyciągarki, to nie działało to dobrze. Dopiero jak zacząłem jechać, to ty poleciałeś w kosmos, tak jakbym nic nie ciągnął. Mi się Ale- też podoba ta Karolina, wiesz, bo ona w jednych miejscach jest trudna, a w innych jest taka właśnie lightowa, ale też trzeba czasami wziąć odpowiedni pojazd, żeby sprawnie przejechać, nie? Tak jak ty na przykład tego masz Western Stara, on tam niespecjalnie radzi sobie z błotem, ale przez większość czasu, tak jak teraz będziemy jechać, będzie znakomity. Nawet żałuję, że do tego Kenwortha nie wziąłem standardowych opon. O, przejeżdża już. Dobra. Bo te standardowe opony by tutaj fajnie wyglądały w nim, nie? One to takie wielkie balony. Wygląda jakby była sama dętka napompowana, takie okrągłe te kapcie są. No i tutaj przez większość czasu by sobie raczej fajnie poradziły, a byłyby też fajnym wyzwaniem na błocie później. Tak, ja tutaj deski zostawiłem w tym miejscu i po drodze zabieramy te deski. Już to tutaj wyznaczam, zobacz jak. Tutaj sobie skręcimy, cyk. Tutaj sobie pojedziemy po deski, tu się załadujesz. Potem pojedziemy sobie tutaj drogą ładnie, o. I tu możemy skręcić, dlatego że w tym miejscu jest podjazd prawdopodobnie. Taki sam jak ostatnio, co żeśmy ten nadgabaryt ciągnęli, nie? I możemy trochę skrócić drogę, a jak się nie uda skrócić, to na pewno będzie ciekawiej. Chadiners teraz widzi, gdzie klikam, bo normalnie w kooperacji nie możemy widzieć wzajemnie naszych checkpointów, szkoda trochę. Ale ja mu teraz streamuję na Discordzie obraz z mojej gry, dzięki czemu on widzi, gdzie ja te punkty rozstawiam, nie? Bo ostatnio żeśmy jeździli, no i niestety, ale nie widział, w którym miejscu, o które miejsce mi chodziło i musiałem, a nie było akurat żadnego charakterystycznego budynku, ani drzewa przy tym miejscu na mapie, no i ciężko było nam się zrozumieć, prawda? A teraz będzie wszystko jasne. No, powinni dodać checkpointy do kooperacji, że na przykład jest, nie wiem, checkpoint niebieski to jest dla ciebie, a checkpoint pomarańczowy pod innym przyciskiem jest dla wszystkich w kooperacji, nie? No, I wtedy dobra. każdy gracz by miał swój kolor i każdy by zaznaczał swój checkpoint. Nie wiem dlaczego tego jeszcze nie ma po tylu latach. Myślę, że to nie byłaby jakaś hardkorowa funkcja, żeby dodać ją do SnowRunner, a na pewno by ulepszyła tą kooperację tutaj. Ale można radzić sobie też technologią. Zaznaczyłem sobie twoje punkty, ale w połowie się trochę zgubiłem, to... A nie szkodzi, będę ci Tam mówił. radę. Ważne, żeby do torów dojechać i gra gitara. Tutaj będzie trochę kamieni, to uważaj, żebyś się tam za mocno nie uszkodził może. Bo nie wywalił. Miałem po drodze rozstawiony pojazd z częściami naprawczymi, ale niestety się w nim skończyły. Musiałem go zabrać. Poradzę sobie raczej. Chyba tak, bo na kamieniach raczej te opony terenowe nie powinny mieć żadnego problemu, a tu raczej dużo błota nas nie czeka. Także, a jak coś to zawsze mogę cię wspomóc. Gdybym się martwił bardziej o zawieszenie. O, no może mocno oberwać, ja już mam trochę zniszczone. Kurde, brakuje mi mocy normalnie. Co ty, w Western White Star? Niemożliwe. To jest bardzo mocna ciężarówka. No ale coś... A masz maksymalne ulepszenia?
O, to ciekawe. Też mi też brakuje mocy, akurat wzięliśmy takie ciężarówki specyficzne dość w tej kwestii, ale poradzimy sobie chyba. No, oczywiście, że poradzimy. I teraz tutaj będzie trochę tej wody, to tam możesz się przekopać. A, bokiem. tak zajedziesz, okej. Jeden Dobra. tego mi brakowało właśnie. Skrzyni manualnej ze No. Speedtiresa. Jak jeszcze kierownicę miałem. A. Ej, gdzie ty pojechałeś? Tutaj dechy są do zabrania. Halo, halo. Bez kitu. HDS, dechy. No, bez tego nie zrobimy. Dwie Ale sztuki. zobacz, jak się ukryły na poboczu, no. No nie są zaznaczone. Cofnąć ci? Nie musisz chyba. Dobra, jakoś tak. Musisz. Nie wiem, czy je zapakujesz, tak? Musiałbyś się chyba trochę złamać, żeby mieć dostęp HDS-em do tych tylnych miejsc. Ale szybki ten Western White Star. No. Tutaj kawałek jeszcze prosto i tam drugi most będzie. Musimy te wszystkie magazyny, wszystkie te wytwórnie różnych ładunków najpierw odblokować, a potem brać się za następne zadania. Bo okazuje się, że trzeba jechać przez 3 mapy na przykład, żeby dostarczyć jakiś tam ładunek i myślę, że tu nie o to chodzi, że najpierw trzeba te magazyny zrobić. Bo potem już taki raz miałem, że gdzieś tam robiłem sobie już te zadania, wiesz, kontrakty, że miałem coś gdzieś tam dostarczyć, ale nie robiłem tych takich, załóżmy, administracyjnych rzeczy, gdzie trzeba coś naprawić i tak dalej. I No. często omijałem jakieś tam mosty, jechałem gdzieś tam dołem, a można było ten most naprawić, albo jechałem gdzieś bardzo daleko do jakiegoś magazynu, nie? Dlatego ja zawsze na mapach robię zwiat, później zadania i później dopiero zabieram się za kontrakty, nie? Mhm. A czy w zadaniach tych pobocznych mało kiedy się naprawia jakieś... w sumie było tutaj kilka takich zadań pobocznych, gdzie takie mniej istotne mosty się naprawiało i z osuwiska kamieni. Ale one nie były jakieś tam super istotne, ale no zrobiłem je sobie, żeby mieć po prostu z głowy. Teraz w lewo. Tak? Tak, teraz tutaj w te offroady musimy się wrąbać. No i tam w pewnym momencie myślę, że będzie podjazd. Właśnie, zobaczymy, czy będzie. No i jest właśnie dużo teraz takich transportów typowo ładunkowych, gdzie one, jakbym jeździł w pojedynkę, to pewnie bym ich nawet nie nagrał, bo byłyby mało ciekawe, ale jak jeździ się z kimś w kooperacji, to jest zajebiście. Już pomagam. Bo chciałem sobie dać na wysokie biegi, a mi zgasł. Możemy po tym zadaniu zrobić kłody, jak będziesz chciał. Kłody chętnie, pewnie. No. Mam tutaj blokadę mostów, ale ta ciężarówka lubi się tak zablokować. Sama nie wie dlaczego. To poczekaj, już ci tam paliwo zrzucę. Dobra. Bo muszę tu wjechać, tu wcale nie jest taki mocny podjazd. Muszę jej AWD wyłączać, bo żeby miała więcej mocy w ogóle. Cały czas trzeba, wiesz, tapować sprzęgło, żeby bieg się przełączył na automacie. Już pomagam. Przejadę sobie spokojnie. Dobra. No może nie tak na spokojnie, ale przejadę. Dawaj, Kenworth. Boż. Jakby chciała, nie mógł. Strasznie. Nie wiem, czy podjadę tutaj, nie wiem jaki tu podjazd jest, bo powiem ci szczerze, nie byłem tu jeszcze, nie wiem co nas czeka. Dobra, już ci daję paliwa. Generator. I Westermeister. Proszę bardzo. No powiem ci, Dziękuję. trochę transport wciągnął też paliwa. No.
Ale powinno wystarczyć do generatora na co najmniej jedno tankowanie. Chyba jeszcze do połowy drugi raz uda się go dotankować, także tych ładunków się wytworzy sporo, myślę. Tutaj trzeba wjechać. Trochę za daleko pojechałeś. No ale no właśnie to nie jest miejsce charakterystyczne w żaden sposób. I nie widzisz moich checkpointów niestety. Okej. Czy Big Ben tu ogarnie? Wątpię, ale spróbuję. Chyba będę musiał zrobić tak, że ja podjadę sobie na pusto, a ty wciągniesz generator, bo... Chyba, że na wyciągarkę jeszcze spróbuję. Nie tu, Big Benie, co ty robisz? O Boże, o Boże. Zwykły krzaczek go zatrzymuje, no katastrofa. Spróbuję niski minus. Automat. Nic. Automat bez napędu naprzód. O, coś tam się ruszył. Puściłem gaz akurat. Coś tam kręci, no. Na automacie chyba najwięcej ma momentu z tego co widzę. Ale jeszcze czeka mnie mocniejszy podjazd. Mogę ci pomóc? Chyba będę potrzebował pomocy, no. Jezu. Dawaj, Big Ben. Dobra, chyba styknie. Jeszcze kawałek taki jest mocniejszy. Dobra, wrzucił dwójkę, zobaczymy. Jest, na dwójce nawet ciągnie ładnie, kurde. Ale będzie zrzutka na jedynkę zaraz. A nie, powiem ci, że jak się wyłączy to AWD, to całkiem długo ciągnie na tym. Ale bez swojej pomocy to bym tutaj utkwił, No i to jest taki całkiem chyba dobry wjazd, tylko ty się chyba tu zahaczysz naczepą, więc słab się wyciągarką, bo ja już mam dobrą trakcję. A czekaj, spróbuję, nie? Spróbuj, no. O, dobra. Przeszło, no zajebiście. No, Dobra. nawet naczepami można jeździć. Tak jest, dobra. I teraz w które miejsce te pustaki? A, bo już na miejscu jesteśmy. Już jesteśmy na Kurde. miejscu właśnie i tutaj zrzucamy to wszystko i trzeba generator zostawić jeszcze w którymś miejscu. Najpierw pustaki deski trzeba. Chyba po lewej stronie twojej. Tam trzeba pod ten jakby garaż dojechać, tak mi się wydaje. O kurde, żebym zarył o jakiś karton. Widziałem właśnie. Mam po zawieszeniu baku paliwa Co? i po 2 kołach. Co ty gadasz? No, Prawie nic ci się nie stało, ej. No dobra, ale dojechałeś. To tutaj? nie. Czemu mam brak Co załadunku jest? przeładowania? Ej, what the hell? Nie, no to tu jest. Ja mam... Dobrze, Nie żeśmy mogę- przyjechali. Nie nie strasz mogę mnie tak. załadować? Teraz Czemu? spróbuj, no. Bo gdzieś tam może ci podskoczyła ta naczepa. O. A, i teraz generator, okej. A mam niskie zawieszenia. O, spróbuj się tylko wycofać. W razie czego to scholujemy ciężarówkę, bo i tak będziemy musieli inne zestawy tu ogarnąć. Cyk i generator dostarczony. Tak? O. Jeszcze chyba... O nie! To nie może być byle jaki generator. Ale lipa. To musi być ten generator tu z góry przyciągnięty. Oho. Ale dobra, tam masz Derry Speciala jakiegoś. Mam, ale Derry Special ma dźwig. Rad. Nie no dobra, wezmę tego Derry Speciala. Tylko kurde, myślałem, że to może być byle jaki generator. Ale chyba nie spojrzałem dokładnie na misję. I mogłem Aha. kliknąć, że to chodzi o ten... ale lipa. Dobrze, że mam tam ciężarówkę. To jest właśnie taki plus, jak się zostawia te pojazdy, nie? Bo to jest z naszego poprzedniego zadania. Tylko lipa z tym generatorem, no szkoda go teraz transportować z powrotem, jak mi się wydaje. Skąd by go wziąć? Ze sklepu? Ale wiesz co, on będzie jako dodatkowe paliwo w sumie. Bo on ma też tam zbiornik chyba 1800 litrów, więc nie będzie źle. A Big Bena tutaj zostawię.
żeby tankował oba te generatory. Nie wiem, czy aż tak dużo tego ładunku będzie potrzeba i nie wiem, co tutaj w ogóle będziemy, wiesz, produkować. Z tego co widzę, to są jakieś szpule metalowe, czyli pewnie rolki metalowe będzie można tutaj ogarnąć. Ale nie wiem, czy do dźwiga podłączę sobie generator, muszę to sprawdzić. Wezmę sobie Daryl Special. Oj, jest tu hak, ale nie wiem, czy się da Daryl Specialem to zrobić. A twoja ciężarówka jest uszkodzona, trochę lipa. Najwyżej na wyciągarkę. Podczepisz. No w sumie tak, masz rację i potem tutaj i tym, no to ma sens. Tylko akurat wiesz co, ta wielka naczepa, co ją żeśmy zostawili tu ostatnio, ta budowlana, Koliduje. akurat blokuje ten generator tak idealnie. Ale to nie szkodzi, poradzę sobie. A ja sprawdzam, czy tu można podłączyć to, bo może akurat się uda. Też wygląda tak, jakby się nie dało. Powiem szczerze, nie uśmiecha mi się tu. O, da się! Wow, okej. Nie uśmiecha mi się z dźwigiem zjeżdżać stąd. Jest to Ale mało, trzeba. mało sterowna konfiguracja, powiem szczerze. Tu trzeba będzie jakoś pojechać. Co tą samą drogą wjechać tu na górę? To żeśmy, no nie ma innej chyba drogi takiej. O, ale będzie ciężko się dźwigiem przecisnąć tutaj. No i zobaczę, co da się zrobić. Załadowana tymi średnimi kładami. O, no to będziemy teraz kłody robić. Stawiałeś. Nie wiem, czy nie będę potrzebował twojej pomocy. Na razie jeszcze wszystko jest ok, ale mam wrażenie, że dźwig może mi się pozahaczać o drzewa i że uda mi się go jakoś obrócić do tyłu, żeby mi się to nie zahaczało tak brzydko. No to lepiej to teraz, a nie w drzewach. Czekaj, bo... O, żeż nie. Strasznie ciężki ładunek, ale Daryl Special, mocna ciężarówka powinna sobie raczej poradzić. Nie jakoś super mocna, ale na tyle dobra, żeby tu dała radę podjechać raczej. Dobra, trzeba się podtankować. I wyciągarki chyba. Zatankuj, generator. O nie, nie tutaj. O, wystarczy. Poszedł, dobra, spróbuję automat. Nope. Dobra, ciągarka. Okej, ruszył. Ja kiedyś pamiętałem o tym generatorze, że trzeba go tam przetransportować, ale tak myślałem, a co ja będę go teraz transportował. Gdzieś tam miałem ciężarówkę, coś tam robiłem na tej górce. Chyba żeśmy razem nawet ładunki jakieś tam dostarczali, wiesz? No coś tam było takiego. Naczepę budowlaną. No nie chodzi mi o naczepę budowlaną akurat, coś innego tam było. Tu mi jakiegoś krzaka zahaczana wyciąga, ale krótka wyciągarka, wow. Zaczepiłeś się przód na pewno? A, zaczepił się przód o jakiegoś małego krzaczka, który tam akurat był i wyciągarka stwierdziła, że to będzie doskonały punkt zaczepienia. Jak wyjdę, to się kod zmieni? Chyba nie. O, czekaj, a gdzie chcesz wychodzić? Co ty? Uważaj. Ja bym sobie jakąś wyjechał do Rosji po jakąś ciężarówkę. Nie masz już nic? No dobra, no to wyjedź sobie, a ja na ciebie poczekam. No Wiem, to spokojnie. pozdrowienia z Rosji w takim razie. Pojechał kupić ciężarówkę, no i bardzo dobrze. A ja dostarczyłem w międzyczasie ten generator. Tu już czeka Big Ben. I w sumie dźwig, może się gdzieś przyda tutaj na jakiś nadgabarytowy załadunek czegokolwiek. I cyk. Dobra, wracamy do gry. Inżynierowie i obsługa są już na stanowiskach, gdzie ogłusza ich szczęk metalu. Pilnuj poziom paliwa, a moja ekipa zatroszczy się o resztę. Okej, pokaż nagrody, strefa wytwarzania, no i generator, czyli teraz mamy 2 generatory. Okej, gdzie postawić generator? Panie generatorze, gdzie ty... Aha, dobra, widzę tam. Bistro? Koło bistra?
Żeśmy transportowali tu generator po to, żeby oni mieli... no nie wiem... 2 generatory są. A ciekawe, co się stanie, jakby do strefy generatora wrzucić 2 generatory zamiast jednego. Chyba nic. Tutaj? Dobra, Kluczek jest wybieraj. 1 czy 2? Numer. 2. No to 2. Dobra, o nie. Dobra, odpalam generator. Włączamy, cyk. To odłączamy, niech sobie tam pracuje. 2 generatory na jednym punkcie, proszę państwa, tego jeszcze nie było. O, za daleko chyba odjechał. Zobaczę, co tu można wytwarzać, bo powiem szczerze, nie wiem. Może można gdzieś to sprawdzić, ale nie chciałem sobie spoilerować. Metalowe belki i rolki. Okej. No dobra, to możemy sobie na razie wytworzyć tak pilotażowo kilka tych ładunków, po 4. O, już zabrakło paliwa. Ale jeszcze chyba jest na chodzie, więc wystarczy tylko uzupełnić Big Benem nim paliwo i będzie gitarka. To jest ciekawe, bo metalowe rolki chciałem tutaj przetransportować takim gigantycznym transportem, ale wygląda na to, że ten gigantyczny transport metalowych rolek dostarczę w inne miejsce. Zobaczę jeszcze. Tak czy inaczej, na tej bazie paliwa mamy pod dostatkiem. Jeszcze jest jeden generator załadowany paliwem pod sam korek. No i jeszcze Big Ben ma oczywiście trochę tego paliwa. Nie dużo, ale na pewno wystarczy, żeby tego... A czemu tu nie mogę tego zadania wziąć? O, ciekawe. Na pewno wystarczy do tego, żeby to zadanie tutaj wypełnić, żeby mieć odpowiednią ilość paliwa w generatorze. Na pewno dużo ładunków uda się wytworzyć, więc gitarka. A ja was zapraszam na kolejny odcinek ze SnowRunner. Trzymajcie się, na razie. Cześć.